Trzeci sezon serialu Star Wars Bad Batch jest zarazem ostatnim, chociaż z drugiej strony Kathleen Kennedy już nieraz zapowiada, nie, my już odchodzimy od Skywalkerów i tak dalej, a ciągle dostajemy filmy, seriale, animacje z tego świata. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Jak najbardziej trzeci sezon był dla mnie zaskoczeniem, bo rzeczywiście zastanawiałem się, w którym kierunku pójdą, gdzie to się wszystko zakończy. Rozpoczynamy 21 dni po przybyciu na Tantis. Rzeczywiście to można wyczytać po tym, jak popatrzysz na to wszystko, co znajduje się w celi Omegi. Niech tak rzeczywiście będzie. No i oczywiście, że tak, jest to bezpośrednia kontynuacja drugiego sezonu. Tutaj nie odkrywam oczywiście żadnej nowości. Zacznę może od dźwięku, od dubbingu. Ja po pierwszym i drugim sezonie stwierdziłem, podoba mi się, rzeczywiście podoba mi się, jak to zrobiono w Polsce i postanowiłem to posłuchać z polskim dubbingiem i podobało mi się. Co prawda straciłem kilka rzeczy, bo na przykład mam tutaj ciekawostkę z IMDb. Ian McDermott, czyli Imperator Palpatine, Sharon Duncan Brewster jako senator Pamlo, Matthew Wood jako Bib Fortuna i jeszcze Horst Ramodi, oczywiście w tej roli Andy de la Ore, powrócili w swoich rolach głosowych. To są jedyne osoby, które powróciły do ról głosowych. Jeszcze jest Ming-Na Wen, która wcielała się w Fennec Shand w Mandalorianinie, ona również, ale stwierdziłem, że zobaczę i naprawdę, polski dubbing mi się podobał. Daj znać w ogóle, gdzie oglądasz, skąd oglądasz i czy widziałaś po polsku, po angielsku, może w jakimś innym języku, bo według mnie, ja wiem, my bardzo często narzekamy, że jeżeli chodzi o polski dubbing, to animacje jeszcze tak, a filmy to już jest słabo, ale akurat tym razem wydaje mi się bardzo dobrze. Bardzo ciekawie to wszystko wyglądało i tutaj nie będę się nawet próbował doczepiać, bo akurat nie ma jak najbardziej po co, no bo akurat tak to jest. Fabularnie bardzo mi się spodobało również, w którym kierunku to wszystko zmierza, bo trzeba przypomnieć, ja to już mówiłem wiele razy, ale powiem jeszcze pewnie ze 100 000 razy, że w świecie Gwiezdnych Wojen tak naprawdę wszystko jest chronologicznie. Nieważne, czy ty weźmiesz serial animowany, film fabularny, czy powiedzmy grę, to wszystko do siebie pasuje. I tutaj jest również podobnie, bo na przykład pojawiają się 3 postacie, trzech klonów, tak? Tutaj mam w tym momencie zaznaczone, że pojawia się kapitan Rex, pojawia się komandor Wolf i jeszcze kapitan Gregor. I to są dokładnie te 3 same postacie, które pojawiają się, które później napotykają Kanan, a także Ezra w Star Wars Rebels, bo trzeba pamiętać, że ten serial, co jest bardzo ważne, akcja rozgrywa się pomiędzy trzecią częścią Gwiezdnych Wojen, czyli Zemsta Sithów, a tak naprawdę jest to również napisane kontynuacja Star Wars The Clone Wars i prequel Star Wars Rebels, czyli krótko mówiąc pomiędzy tymi 2 seriami, a także pomiędzy trzecią częścią Gwiezdnych Wojen, a 4, czyli pomiędzy Zemstą Sithów, a nową nadzieją, więc rzeczywiście tak to jest tutaj umiejscowione i to jak najbardziej wszystko ma ręce i nogi, no i tak to rzeczywiście się wszystko zazębia. No, przechodzą nasi bohaterowie dosyć dużo, pojawia się program doktora Hemlocka, program Necromancer, który był już wcześniej wspomniany, zaraz oczywiście do tego dojdę. No i twórcy chyba nie byliby z sobą, gdyby nie stwierdzili, no to trzeba troszeczkę dołożyć do pieca, bo rzeczywiście takie są wydarzenia w tym sezonie, że no jest grubo, jest poważnie. Sezon jest bardzo nierówny. To trzeba przyznać, że rzeczywiście są odcinki, które oglądamy na zasadzie no dobra, to pokaż mi, co tam się dzieje. A rzeczywiście są odcinki, które bardzo wciągają. Według mnie najlepsze odcinki to 3. i 15, czyli finałowy, który akurat pozostawił we mnie troszeczkę niedosytu, muszę przyznać, bo wiadomo, że historia Bad Batch, Parszywej Zgrai kończy się, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości Kathleen Kennedy albo współpracownicy Dave Filoni na przykład mogą stwierdzić, dobrze, rzeczywiście to było pokazane, ale coś się działo jeszcze pomiędzy. Możemy to wtedy rzeczywiście pokazać. Wcale bym się nie zdziwił, bo akurat jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaki jest odbiór tego serialu, że akurat raczej są recenzje pozytywne, no to a dobrze wiadomo, że włoska firma Monna Casucci Szmal musi się zgadzać. I ja wiem oczywiście, że to nie jest film kinowy, że powiedzmy studio na nim nie zarobiło, ale Disney Plus, bo akurat na tę platformę była wrzucona ta seria, oni to inaczej patrzą. Oni sprawdzają, ile jest łapek w górę. Chyba nie mają podwójnych łapek w górę jak Netflix, ale ile jest łapek w górę, ile osób subskrybuje
właśnie platformę dzięki temu serialowi, właśnie przez to, że on, ile jest godzin wyświetlania i tak dalej, bo trzeba też przyznać, że w tym momencie są już dostępne plany na Disney Plus z reklamami, a jeżeli nie ma, to dopiero będą za czas jakiś i oni to też sprawdzają, o proszę bardzo, ile na reklamach zarobiliśmy i tak dalej, więc to rzeczywiście dla studia, dla ich algorytmu to jest wszystko pomierzalne i to jest jak najbardziej wszystko można sobie mogą sobie spokojnie ogarnąć. Jak już mówiłem wcześniej, pojawia się kilku naszych starych znajomych. Pojawia się również Ventress i to jest pierwszy raz od Wojny Klonów, kiedy rzeczywiście ona się pojawia. Dobra, ciekawa rzeczywiście postać. No. To jest też ważne, żeby jak już pojawia się ktoś, kogo znamy z przeszłości, nie zepsuć tego. Rzeczywiście tę całą aurę, tę całą otoczkę, mitologię, że tak powiem, żeby to się pojawiło, żeby to nie było rzeczywiście zepsute, żeby to było coś ciekawego. No tutaj oczywiście mam kolejną ciekawostkę, że ten film, ten serial to jest oczywiście tak zwany spin-off Wojny Klonów, ale co jeszcze jest ważne odnośnie wersji anglojęzycznej, bo to jest, no, w polskim języku tego oczywiście nie było. D. Bradley Baker, czyli facet, który podkładał głos pod klony. Powrócił oczywiście. I pod Omegę głos podkładała Michelle Ang i ona ma dokładnie taki sam akcent nowozelandzka w końcu, jak Tamora Morrison, który był oryginalnym Jango Fettem. No i tutaj jest wiele zagwozdek, bo Omega, mimo tego, że jest dziewczynką, no jest najstarsza z klonów, no bo tam wiadomo, klony były przyspieszone, żeby szybko walczyły, a ona sobie spokojnie starzała się i nie było żadnego problemu. Imperium jest mroczne, Imperium jest władcze, pokazuje, że te rzeczy, na których oni się skupiali, jest ich całe mnóstwo, bo to nie tylko, wiadomo, Gwiazda Śmierci, to nie tylko, powiedzmy, znalezienie Jedi i tak dalej, no ale też inne były projekty, jak właśnie tutaj wspomniany Necromancer. No i rzeczywiście muszę powiedzieć, bardzo podobało mi się, jak zostało ukazane. Hemlock, tak, dla mnie był dobrym antagonistą. Rzeczywiście facetem, którego można było się bawić, a ja miałem taką, może nie tyle obawę, ale rzecz, której niespecjalnie lubiłem. W wielu projektach, w wielu produkcjach gwiezdnowojennych to właśnie Imperium jest inteligentne, a że powiem, rebelianci, Jedi, no specjalnie rozgarnięci nie są. Tutaj na szczęście jest inaczej. Rzeczywiście pojawiają się inne akcenty, inaczej to jest rozłożone i to jest chyba dobrze, bo no ja rozumiem, że pewne rzeczy muszą się zgadzać, ale też jest bardzo dobrze, kiedy okazuje się, że mamy naszych głównych bohaterów i powiedzmy ten nasz John Rambo, no bo wiadomo, że Hunter wygląda jak John Rambo, a przynajmniej w pewnych scenach, jak to ma rzeczywiście opaskę i tak dalej, no to rzeczywiście wszystko tutaj się zgadza. Mają ręce i nogi, wiedzą dokładnie, co chcą zrobić. I jestem z tego, powiem, bardzo zadowolony. Mówimy oczywiście, że jest nawiązań mnóstwo. No tego byłoby... Nie mogłoby tego być rzeczywiście serialu, gdyby nie nawiązania. Począwszy od oczywistych do filmów o Obcym, czy tam Parku Jurajskim, ale jak najbardziej pojawiają się nawiązania do czwartej nadziei, do Nowej Nadziei, czwartego filmu gwiezdnowojennego. Co mnie zaskoczyło, są również nawiązania do Solo, a Solo no to był rzeczywiście film nieudany, film, który nie wyszedł zbyt dobrze i stracił pieniądzurów. Głównie chodzi o ten pojazd transportowy Juggernaut. On po raz pierwszy pojawił się w Solo, a i chronologicznie rzeczywiście no to mogło być wcześniej. Również baza właśnie ta imperialna, którą muszą dorwać Kamino, którą muszą pojawić się, bo tam rzeczywiście jest Omega. To jest również wzięta z grafik koncepcyjnej, jakie Richard McCurry używał do Powrotu Jedi, więc to rzeczywiście również w ten sposób jest zrobione. No nie będę mówił, że jest nawiązanie do Wojny Klonów, bo to jest oczywista oczywistość. Mnóstwo tych rzeczy się tutaj pojawia. I rzeczony przecież program Necromancer to też pojawił się w Mandalorianie, do którego mamy również wiele nawiązań, więc gdzieś to wszystko jest tak skupione, zebrane, plus jeszcze Gwiezdne Wojny, gry, wideo, a także książki, chociażby właśnie wspomniana wcześniej Ventress, więc muszę powiedzieć, jest to jak najbardziej udany projekt, udany serial, jak najbardziej udany sezon
Jak chcesz być na bieżąco i wiedzieć o wszystkich rzeczach, to pamiętaj, ażeby dać suba i włączyć dzwonek z opcją wszystko. Wtedy Cię żadna, mam nadzieję, nie ominie informacja i będziesz mógł spokojnie, mogła również oglądać, bo niby Gwiezdne Wojny Bad Batch się kończą, ale spokojnie, Lucasfilm czy tam Disney, jak to woli, pamięta o tym, że słuchaj, dobrze wiemy, niedługo Akolita, niedługo rzeczywiście kolejne projekty, więc tego rzeczywiście się będzie bardzo mnóstwo działo. Tak, no Bad Batch przechodzi do historii. Wiadomo, że jak mówiłem wcześniej, to wszystko chronologicznie się układa i również jest tak samo tutaj, ponieważ może postaram się nie zdradzać, ale już jest napomknięty chociażby projekt Stardust, a projekt Stardust to jest kryptonim właśnie Gwiazdy Śmierci, więc dokładnie, no nie będę mówił czy Tarkin, czy powiedzmy Imperator wiedzą o co chodzi. My również, jeżeli jesteś zagłębiona i ten serial, ten sezon właściwie, no przydałoby się znać poprzednie odcinki. Czasami jest tak, że wiesz, że możesz spokojnie oglądać i nie, bez problemu, dziękuję bardzo, nie ma sprawy, możesz włączyć i wszystko jest wytłumaczone. No tutaj rzeczywiście dużo jest lepiej oglądać. Oczywiście na początku mamy wytłumaczone, co się działo, ale to nie wszystko jest wystarczającą ilością, bo czasami po prostu trzeba sobie te wszystkie rzeczy obejrzeć i odświeżyć, a jeżeli znasz Gwiezdne Wojny, filmy, animacje, książki, gry, no to w tym momencie już powinieneś mieć pełen ogląd i dokładnie wiedzieć co, gdzie, jak i kiedy. No ja nie znam wszystkich książek, nie znam wszystkich gier. Jeżeli chodzi o filmy i o seriale, to raczej jestem na bieżąco. Chociaż kilka krótkometrażówek na pewno mi umknęło, ale mam w pamięci niestety Star Wars Holiday Special sprzed wielu lat, a o tym oczywiście nie będziemy mówić, nie będę tego polecał. W każdym razie ten sezon polecam Tobie jak najbardziej, mówię. 3. i 15 odcinek są najlepsze, zgadza się. To jest koniec Bad Batch, jak mówiłem wcześniej, możliwe, bo teoretycznie ich historia została już opowiedziana, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby jeszcze stwierdzono, ale może jeszcze wziąć jakiś wycinek, bo na pewno nie jest to według mnie koniec Omegi w uniwersum gwiezdnowojennych. Tam może się coś jeszcze pojawić, w zależności od tego, jak mówiłem wcześniej, jak te algorytmy Disneyowe zadziałają, że oni stwierdzą, ok, proszę bardzo, taki jest odzew, tyle osób w swoich recenzjach, w felietonach, artykułach poświęciło czasu Omedze. Oni to wszystko sprawdzają, oni to wszystko widzą. Wielki Brat Imperium cały czas działa, cały czas to oczywiście, że tak, inaczej być nie mogło. A tutaj na tej liście jest mnóstwo gwiezdnowojennych recenzji.